Wstęp do uczenia nadzorowanego, Rafał Kowalski. Dzięki. Tak, czyli jak już wiecie, będę mówił o uczeniu nadzorowanym. Więc co dokładnie powiem? Najpierw zacznę od nieco szerszego kontekstu samego uczenia nadzorowanego, czyli mówiąc bardzo ogólnie, będę mówił o pewnych elementach sztucznej inteligencji. Później przejdę przez dwa główne rodzaje takiego uczenia. Pierwszy będzie regresja, a druga będzie klasyfikacja. Dla każdej z tej metody pokażę dwa konkretne przypadki, gdzie te metody wykorzystywaliśmy czy to w projekcie, tutaj w Makimo, czy w innych projektach, w których brałem udział. Więc zacznijmy bardzo ogólnie. Czym jest sztuczna inteligencja? Najpierw od takiego aspektu bardzo użytkowego. To jest coś, co otacza nas już na dzień dzisiejszy wszędzie, zaczynając od asystentów głosowych, czy są to systemy do rozpoznawania rejestracji na bramkach przy autostradzie, czy z drugiej strony możemy też mówić o robotach humanoidalnych, które są na przykład medycznymi asystentami. No i jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to możemy mówić o dwóch głównych teoretycznych modelach. Jest to silna i słaba sztuczna inteligencja. Coś, co otacza nas na dzień dzisiejszy, to jest tak zwana słaba sztuczna inteligencja, czyli jest to model, który symuluje myślenie, symuluje podejmowanie decyzji czy jakąkolwiek kreatywność. Z drugiej strony mamy model, którym jest silna sztuczna inteligencja. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo teoretyczny model, jest to coś, do czego wielu naukowców dąży. W tym modelu mówimy już o tym, że roboty czy agenty mają samoświadomość. Trwają dyskusje na ten temat, czy w ogóle jest możliwe dojście do takiego poziomu, że te agenty będą mogły faktycznie mieć taką samą świadomość. To jest jeszcze dyskusja z jednej strony trochę filozoficzna, z drugiej strony techniczna. Jest też wielu sceptyków tego, że w ogóle do tego poziomu możemy nie dojść. Między innymi ja jestem takim sceptykiem, ale jest też wielu optymistów, którzy myślą, że kiedyś do tego dojdziemy. Czymś, co jest znanym argumentem i czymś, co może tłumaczyć, jak działa też sztuczna inteligencja, jest argument chińskiego pokoju. To też jest między innymi argument przeciwko testowi Turinga, podważający jego słuszność. Więc jeżeli wyobrazimy sobie człowieka, który biegle mówi w języku chińskim, zapisuje on na kartce jakąś wiadomość. Wrzuca on tą wiadomość do pewnego pokoju blackboxu. W środku jest człowiek, który w ogóle nie zna języka chińskiego, ale ma księgę. W tej księdze ma zapisane, jaką musi dać odpowiedź dla wiadomości, którą otrzymał. Sposób, w jaki on działa, to on nie rozumie, co on robi, ale on zna pewne zasady, w jaki sposób ma odpowiedzieć, żeby sprawiać wrażenie tego, że on rozumie, że on myśli, że on wie, jakimi danymi operuje. I z perspektywy osoby, która znajduje się na zewnątrz tego pokoju, gdy otrzymuje on wyjście, to ta osoba może stwierdzić, że faktycznie rozmawia z jakimś inteligentnym bytem, a z drugiej strony de facto jest to tylko rozwiązywanie pewnych, czy działanie według pewnych reguł, które niewiele mają z jakąkolwiek kreatywnością. A jeżeli spojrzymy na sztuczną inteligencję od strony technicznej, jakie metody faktycznie są znane? Tych metod jest bardzo dużo. Pojawiają się cały czas kolejne nazwy, często nawet tych samych metod, bo to zaczyna sprzedawać się po prostu jeszcze lepiej. Dodatkowo jest wiele różnych klas, wiele różnych modeli, które ze sobą się łączą, tworząc bardziej złożone rozwiązania, rozwiązując coraz to nowe, kolejne problemy. Więc możemy tu mówić na przykład o systemach do rozpoznawania tekstu, rozmowach, czy systemach do rozpoznawania obrazu, przetwarzania tekstu, więc tych zastosowań jest bardzo dużo i idzie za tym wiele matematycznych modeli, które w większości są już po prostu gotowe. My po prostu musimy budować te rozwiązania z gotowych bloków, odpowiednio je dostrajając do naszego rozwiązania. A czym jest uczenie maszynowe? To jest pewna dziedzina sztucznej inteligencji, która polega na tym, że mając dane, agenty inteligentne, roboty są w stanie się poprawiać, są w stanie się uczyć. Czyli tak jak dziecko, jeżeli jest eksponowane na dane, czy
albo obserwuje jakieś zachowania, albo samo eksperymentuje, mając kontakt z danymi, ono poprawia swoje działanie, zwiększając swoją efektywność, dokładność działania i ogólnie to, w jaki sposób działa, działając lepiej poprzez ekspozycję na dane. Więc jakie są podstawowe metody uczenia maszynowego? Pierwszym jest oczywiście uczenie nadzorowane, o którym za chwilę powiem nieco więcej, ale to nie jest wszystko, bo jest jeszcze tak zwane uczenie nienadzorowane i uczenie ze wzmocnienia. O tych dwóch zagadnieniach dzisiaj nie będę mówił, skupię się głównie na uczeniu nadzorowanym. Więc czym jest uczenie nadzorowane? No, jak już pewnie wiecie, jest to dziedzina uczenia maszynowego. Uczenie nadzorowane często jest nazywane uczeniem z nauczycielem, bo w tym wypadku mamy zbiór pewnych danych, gdzie te dane w jasny sposób pokazują, jak pewne rzeczy mają działać, czyli pokazują, w jaką stronę, w jaki sposób te algorytmy mają działać, do czego mają dążyć i na podstawie tych danych można weryfikować, jak dobrze one działają. Oczywiście, jeżeli mówimy o uczeniu nadzorowanych, to znowu pojawia się kolejne kategorie. Pierwszym jest klasyfikacja, drugim jest regresja. I teraz zacznijmy od pierwszego modelu, jakim jest regresja. Regresja to jest coś, z czym myślę, że większość z Was spotkała się już w szkole na matematyce, bo podstawowa koncepcja regresji to jest po prostu regresja liniowa. Oznacza to, że mając zbiór pewnych danych uczących, czyli w tym wypadku, jeżeli my mówimy o wykresie współrzędnym, który ma dwa wymiary, mamy pewne dane, które zebraliśmy obserwując jakieś zjawisko. W procesie regresji musimy wyznaczyć pewną funkcję, która najlepiej dopasowuje się do tych danych. Ta regresja jest wyznaczana po to, żeby później w dalszych krokach móc estymować wartości danych, które przychodzą. Tak. Jakie są podstawowe metody regresji? No to oczywiście jest to regresja liniowa, o której wspomniałem, jednak tych metod jest zdecydowanie więcej. Jest to m.in. metoda Randall Forest, jest też metoda Mars, która de facto sprowadza się do tego, że zamiast jednej funkcji liniowej możemy mieć prostą łamaną, która może nieco lepiej dopasowywać się do danych uczących, ale z drugiej strony może mieć też tendencję do tego, że te modele będą przeuczone, więc będą za bardzo dostosowane do danych uczących, co przy późniejszym już działaniu na tym modelu te dane mogą być mało dokładne przez to, że zbyt bardzo są dopasowane do danych uczących i są determinowane przez to, jaki zbiór uczący wykorzystaliśmy do nauczenia tego modelu. A kiedy w ogóle z regresji można korzystać? Bardzo podstawowym przypadkiem użycia jest tutaj wyliczanie zdolności kredytowej. To jest coś, co naprawdę jest wykorzystywane w różnego rodzaju instytucjach, przede wszystkim oczywiście w bankach. Polega to na tym, że mając pewne dane o klientach, na przykład wiek, na przykład zarobki, być może też wykształcenie, na podstawie innych danych możemy wyestymować, jaka będzie zdolność kredytowa nowego klienta w banku. Możemy to wykorzystać również do szacowania cen produktów i usług, badania osiągów silnika, badania osiągów samochodu. I w ogólności mówimy tutaj o takich problemach, gdzie musimy wyestymować pewną wartość, i to jest pewna wartość, no, jakaś wartość z zbioru ciągłego, z zbioru danych ciągłych. Czyli na przykład tutaj możemy określić, że jakiś produkt może kosztować 10 zł, biorąc pod uwagę aktualny stan na rynku. No i właśnie, gdzie my wykorzystaliśmy regresję? Akurat zaczęliśmy od regresji liniowej. Pracowaliśmy nad projektem, gdzie użytkownik instalował aplikację na swoich urządzeniach. Ta aplikacja robiła jakieś dodatkowe rzeczy, ale obowiązkiem czy odpowiedzialnością modułu, nad którym pracowaliśmy, było to, aby móc estymować, kiedy będzie potrzebne ładowanie baterii. Więc od czego zaczęliśmy, co mieliśmy na samym początku? W momencie, kiedy zaczęliśmy pracę, urządzenia już raportowały te parametry, które były wykorzystywane do estymowania.
Dużym problemem było to, że urządzenia raportowały, no, ta regularność była wątpliwa, mówiąc bardzo prosto. Czyli mówimy tu o przypadkach, że w normalnym działaniu dostawaliśmy informację na przykład co 15 minut. Zdarzały się momenty, gdzie dostawaliśmy update na przykład co minutę, a zdarzały się też takie okresy, gdzie nie było w ogóle żadnych informacji o tym, jakie są te parametry tych urządzeń. No i jeżeli chodzi o urządzenia, no to rzeczy, które wiemy, bo taka jest charakterystyka działania urządzeń zasilanych bateriami, jest to, że występowały pewne cykle ładowania, czyli wiadomo było, że się urządzenie rozładowuje, później trzeba je naładować. Wiemy również to, że urządzenia pracują z różną intensywnością. Oznacza to, że jest taki okres, kiedy urządzenie jest bardzo mocno eksploatowane i jest też taki czas, gdzie one pracują de facto w trybie standby. Jakie było pierwsze podejście? Żeby móc w ogóle pracować i estymować takie wartości, potrzebne były dane, bo bez danych nie jesteśmy w stanie opracować żadnego modelu, który jakkolwiek dobrze będzie działał. Więc żeby zacząć mieć już jakiś punkt wyjścia, ustanowiliśmy, że opracujemy bardzo prosty model regresji, gdzie ten model regresji będzie budowany dla każdego cyklu ładowania. Czyli nie będziemy tutaj bazowali na danych historycznych, tylko i wyłącznie danych historycznych, mówię tutaj w bardzo szerokim kontekście, czyli na przykład w całym okresie życia aplikacji, tylko mówimy tu o danych z jednego cyklu ładowania. Więc to jest to, czym powiedziałem. Jakie tutaj spotkaliśmy problemy? No, przez to, że pojawiały się bardzo duże braki w danych, my nie mogliśmy zacząć od innego modelu regresji. Musieliśmy zacząć od czegoś bardzo prostego, żeby później ruszyć dalej i ten model udoskonalać. Wiedzieliśmy również to, że charakterystyka rozładowania baterii nie jest liniowa, czyli to jest coś, co możemy zaobserwować, to jest to, że przez pewien długi czas to może jednostronnie się rozładowywać. Kiedy dochodzimy do jakiegoś niższego poziomu baterii, to ten poziom rozładowania zwalnia. No i oczywiście największym problemem było to, że bardzo drastycznie zmieniała się charakterystyka intensywności pracy. Czyli mieliśmy taki okres, gdzie te urządzenia pracowały bardzo intensywnie, z drugiej strony zostawały w trybie standby. Z tego względu bardzo proste szacowanie tego, kiedy urządzenie się rozładowuje, stawało się trudniejsze, szczególnie w momencie, kiedy mówiliśmy o regresji liniowej. Więc co można zrobić dalej, żeby ten model ulepszyć, żeby mieć jakieś pewne dobre wartości, dobre estymaty dla tych modeli? Pierwszym pomysłem jest to, żeby trochę mądrzej dobierać dane do modeli regresji, zostając przy takiej koncepcji, że dla każdego cyklu rozładowania mamy jeden model regresji. Problemem jest to, że bo tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdzie mamy na przykład rozładowanie 1% na godzinę, a później mamy, że w ciągu 1 godziny rozładowuje się to urządzenie o 10 punktów procentowych. Więc pewnym pomysłem jest to, żeby wybierać tylko te ostatnie punkty, które mają podobną charakterystykę, czyli że mają podobne tempo rozładowania. Problemem tutaj jest to, że wraz ze zmianą charakterystyki pracy bardzo mocno będzie odbiegał ten czas, kiedy to urządzenie się rozładuje. Więc mówię o tym, że przez pewien czas mamy duży spadek poziomu baterii i estymujemy, że na przykład za pół godziny się to rozładuje, ale za chwilę przestajemy pracować i nagle mamy 4 godziny. A idealny model działałby tak, że wiedziałby, że teraz ta praca jest bardzo intensywna, ale za chwilę użytkownik przestanie pracować i biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, na przykład urządzenie rozładuje się za godzinę. Innym podejściem jest to, żeby nieco zmienić model regresji. Zostajemy tutaj znowu przy tym, że jeden model na jeden cykl rozładowania, ale możemy skorzystać na przykład z modelu regresji Mars, czyli że de facto otrzymujemy prostą łamaną. Jeżeli rozwiązalibyśmy problem z dużymi danymi
brakującymi, moglibyśmy się pokusić o dużo większe rozbudowanie tego modelu, które składałoby się po pierwsze z klasteryzacji danych. Oznacza to, że znaleźlibyśmy takie sekwencje, które są do siebie w jakiś sposób podobne, mają podobną charakterystykę, zbudować wtedy kilka różnych modeli i pracując nad konkretną estymacją, wybieralibyśmy model, na podstawie którego powinniśmy estymować tę wartość. Jest to takie rozwiązanie, które jest nieco optymistyczne, ale jest bardzo trudne z tego względu, że tutaj największym problemem są dane, o które nie jest po prostu łatwo. No i drugi model uczenia maszynowego jest to klasyfikacja. Kiedy mówimy o klasyfikacji, to wyobrażamy sobie takie problemy, gdzie dla jakichś danych musimy dać jakąś kategorię. Czyli mamy jakieś wejście i wyjście musi być jakaś konkretna klasa. Jak sobie to wyobrazić? Jeżeli mamy wykres współrzędnych dwuwymiarowy, na tym wykresie mamy jakieś dane. Możemy sobie jakikolwiek, na przykład wzrost i waga, albo wzrost i wiek i jakiś potencjał na przykład jako sportowca, tak? To już konkretnie tutaj można wiele różnych przykładów podać. Ale wyobrażamy sobie to w taki sposób, że możemy wyznaczyć pewną linię, która rozdziela te dwie grupy, dając nowe dane, umieszczamy taką daną w tej przestrzeni rozwiązań i na podstawie tego, po której stronie tej linii się znajduje, taką klasę nadajemy. Brzmi to trochę może abstrakcyjnie, ale za chwilę na konkretnych przykładach. Więc konkretne przykłady, na przykład filtr spamowy. Filtr spamowy to jest problem klasyfikacji, gdzie mamy dwie kategorie. Musimy zaklasyfikować, czy dana wiadomość jest spamem, czy tym spamem nie jest. No i w tym momencie na podstawie albo samej treści wiadomości, być może na podstawie tego, kto taką wiadomość napisał, my nadajemy pewną kategorię. Pewnym rozszerzeniem tego problemu jest klasyfikacja tematyki wiadomości. Mam tutaj na myśli na przykład to, co robi obecnie Gmail, gdzie mamy kilka zakładek, mamy główne oferty, powiadomienia i chyba fora. I to też jest model klasyfikacji, który na podstawie danych, których otrzymał, nadaje konkretną kategorię. Innym przypadkiem może być na przykład diagnostyka medyczna, gdzie mając dane pacjentów, my stwierdzamy, czy ta osoba jest chora lub nie jest chora, albo możemy klasyfikować, na jakim etapie jest ta choroba, albo jak poważna jest ta choroba. Mówiąc w ogólności, z klasyfikacji należy korzystać wtedy, kiedy do pewnego obiektu należy przypisać jakąś klasę, jakąś kategorię. Tutaj też możemy mówić o tym, że możemy przypisywać jedną konkretną kategorię, ale jeżeli zbiór danych jest taki, albo charakterystyka danych jest nieco inna, możemy przypisać też wiele różnych kategorii. Tutaj wszystko jest już zależne od tego, nad jakim konkretnym problemem pracujemy. Jak wygląda cały proces budowania modelu klasyfikatora, modelu klasyfikacji? Tutaj znów najważniejszym punktem są dane, bo bez danych nie jesteśmy w stanie opracować dobrego rozwiązania. Później przechodzimy przez proces nauki, czyli w zależności od zastosowanej konkretnej metody klasyfikacji budujemy model matematyczny. I taki model matematyczny, kiedy otrzyma nowe dane, jest w stanie wyestymować klasę tego nowego obiektu. I działa to według pewnych reguł opracowanych w konkretnym modelu klasyfikacji, bo różnych klasyfikatorów różnych jest dużo. No i oczywiście, kiedy mamy już gotowy model, musimy przeprowadzić ewaluację modelu, czyli sprawdzić, jak dobrze sobie ten model radzi. Czyli standardowo działa to w taki sposób, że mając pewien zbiór danych, dzielimy go sobie na dwie grupy.
na zbiór uczący i zbiór testowy. Może być to na przykład proporcja 80 do 20, gdzie 80% jest zbiorem uczącym. I wtedy budujemy model z tych danych uczących. Następnie na podstawie danych testowych wyliczamy na przykład dokładność tego modelu, żeby stwierdzić, czy osiągnięte wyniki w jakikolwiek sposób nas zadowalają. Jak pod spodem działa klasyfikacja? Metod jest wiele. Przykładem jest klasyfikator SVM, czyli wektorów nośnych. Jest to taka metoda, którą stosunkowo łatwo jest wytłumaczyć i jest to fajny przykład do pokazania tego, jak ogólnie klasyfikacja działa. Więc w całym tym problemie musimy znaleźć taką hiperpłaszczyznę, więc w przypadku wykresu dwuwymiarowego jest to po prostu prosta, która rozdziela na dwie lub więcej grup wszystkie dane, które posiadamy. No i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli pojawiają się jakieś nowe dane, my umieszczamy ten obiekt w tej przestrzeni rozwiązań i na podstawie tego, jakie te proste hiperpłaszczyzny są, nadajemy klasę do tych nowych obiektów. Inną metodą może być metoda drzewa decyzyjnego. Jest to o tyle fajna metoda, że ona niesie też wartość dla ekspertów, dla których pracujemy, bo drzewo decyzyjne jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób działa. Sposób budowania drzewa też może być różnych metod, jest co najmniej kilka, ale takim bardzo podstawową metodą jest metoda oparta o entropię informacji, czyli są to takie, powiedzmy, wyliczenia, które określają, jaki jest stopień nieokreśloności informacji. I minimalizując ten problem, my możemy znaleźć optymalne drzewo decyzyjne. Jakie są ogólnie podstawowe metody klasyfikacji? Powiedziałem już o dwóch, ale jest ich więcej. Te 5, które według mnie są najbardziej podstawowe, to jest K najbliższych sąsiadów, czyli to jest bardzo prosty model, gdzie dodając jakiś punkt do przestrzeni rozwiązań, nadajemy klasy na podstawie innych danych, które znajdują się najbliżej. Jest to oprócz tego metoda naiwnego Bayesa, metoda SVM, o której już wspomniałem, drzewa decyzyjnego, o którym wspomniałem, jest jeszcze wielowarstwowy perceptron. No i studium przypadku. Gdzie z takiej klasyfikacji można skorzystać w prawdziwym świecie? W ramach swojej pracy magisterskiej współpracowałem z Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Snu w Łodzi, który jest prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ten ośrodek prowadzi badania nad obturacyjnym bezdechem sennym, czyli to są pewne dolegliwości snu, które sprowadzają się do tego, że przez pewien czas pacjent po prostu nie oddycha. Cała praca ośrodka polega na tym, że do tego punktu zgłasza się pacjent, przychodzi on na całą noc, kładzie się tam i śpi, jest podłączany do urządzenia, które nazywa się polisomnografem. Jest to urządzenie, które bada wszystkie parametry snu i na podstawie tego badania jednoznacznie można stwierdzić, czy pacjent jest chory, czy chory nie jest i dodatkowo możemy stwierdzić, jak bardzo jest chory, jak bardzo jest źle. Oczywiście problemem jest to, że to badanie jest wąskim gardłem, bo jest bardzo ograniczona możliwość badania pacjentów, bo może przyjść jeden, maksymalnie 2 pacjentów w ciągu jednej nocy. No i tych badań ze względu na to nie można wykonać bardzo dużo. Więc co chcieliśmy osiągnąć w czasie tych badań? Pierwszym takim celem było to, żeby korzystając ze znanych metod analizy danych przebadać i sprawdzić pewne ogólne zachowania. To sprowadzało się do tego, żeby potwierdzić, że wiele innych badań, które były prowadzone na innych danych, wnioski tych innych badań. Dodatkowym celem i nieco ciekawszym i moim zdaniem dużo bardziej ważnym było to, żeby przy wykorzystaniu metod klasyfikacji danych opracować szybką ścieżkę diagnostyczną, czyli zaproponować taką metodę, gdzie będziemy mogli skrócić cały ten proces badania, gdzie nie będzie potrzeby takiej, żeby pacjent musiał przychodzić na całą noc i zajmować czas lekarza, zajmować specjalistyczne urządzenia medyczne, a
a przynajmniej, żeby ta metoda mogła wyznaczać tych pacjentów, dla których bardzo ważne jest przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i wprowadzenie szybkiego leczenia. Jakie problemy spotkały na samym początku? To było to, w jaki sposób były przechowywane dane. Dane były przechowywane w kilku różnych Excelach. Do tego była bardzo duża liczba badań polisonograficznych, które były przechowywane powiedzmy w płaskich plikach Worda albo PDF-a. Największym problemem było to, że wszystkie te dane były bardzo niekompletne i w danych znajdowały się bardzo duże błędy. Najciekawszym przypadkiem jest to, jak w oryginalnej bazie przedstawiał się wiek. Bo mówiliśmy tutaj według tej bazy danych o pacjentach, którzy mieli od minus 17 lat do 536. Tak, no i, ale na czym możemy pracować? I dlaczego jest fajnie? To jest fajnie dlatego, że ten ośrodek ma naprawdę dużą bazę pacjentów, bo zaczynaliśmy od poziomu 12 000 danych, gdzie w świecie medycznym, jeżeli mówimy o badaniach na grupie 100 osób, to jest już dużo. Dodatkowo posiadaliśmy, oprócz samych badań polisonograficznych, posiadaliśmy cząstkowe dane z wywiadów lekarskich. No i tak jak wspomniałem, mieliśmy dużo tych wyników badań polisonograficznych. No i co wiemy o danych? No jeżeli popatrzymy na to, jaki był przeciętny wiek pacjentów, no to już widzimy, że jest pewna tendencja tego, że są to osoby około 60 roku życia albo osoby po 60. To jeszcze nie mówi nam o tym, że to nie wskazuje jednoznacznie, że wiek jest ważnym aspektem, ważnym czynnikiem determinującym chorobę, ale możemy już podejrzewać, że skoro zgłaszają się tam ludzie starsi, no to wraz z wiekiem częściej taka choroba występuje. Co wiemy o współczynniku BMI? To widzimy, że bardzo mocno dominują tu osoby, które są otyłe. Co wiemy o tym, jak ciężko chorują osoby w zależności od poziomu BMI? Tutaj na wykresach jest przedstawiony wskaźnik AHI. To jest taki wskaźnik, który jednoznacznie definiuje, jak ciężka ta choroba jest. Jeżeli mówimy tutaj o AHI na poziomie 15, to jest już choroba na poziomie przynajmniej umiarkowanym albo silnym. Poniżej jest to, że ktoś jest zdrowy albo jest łagodna odmiana choroby. Coś, czego nie widać bardzo dokładnie na tych histogramach, to jest to, że osoby, które są bardziej otyłe, gorzej przechodzą chorobę. Tego nie widać na tych histogramach, ale za tymi histogramami stoją też testy statystyczne, które to potwierdzają. No to już mamy dane, które są na razie jeszcze wątpliwej jakości, więc co musimy zrobić, żeby dojść do jakiegoś zadowalającego nas wyniku? Pierwszym krokiem było przygotowanie jednej bazy danych. Następnie musieliśmy te dane wizualizować. Wizualizacja później będzie nieodłącznym elementem każdego z tych kroków. Później należało przejść przez proces czyszczenia danych, czyli w jaki sposób musieliśmy rozwiązać m.in. problemy z wiekiem, żeby nie mieć pacjentów, którzy mają minus 17 lat. Tutaj nie ma jednej metody, jak to rozwiązać. Tutaj przeglądając to, jakie mamy informacje, nieraz mieliśmy adres, numer PESEL i mieliśmy datę badania, więc nieraz na podstawie tych informacji mogliśmy wnioskować. No, jeżeli chodzi o dane, to błędy zdarzały się nie tylko w kwestii wieku, ale w przypadku zupełnie innych parametrów. Nieraz mogliśmy poprawić te dane na podstawie innych danych. W innych przypadkach musieliśmy korzystać ze znanych metod czyszczenia danych, jak ogólnie data science. Oprócz tego, żeby zwiększyć to, na jakich danych możemy pracować, musieliśmy uzupełnić dane brakujące. Tutaj z pomocą znowu przychodziło to, że na podstawie niektórych innych danych mogliśmy znaleźć inne dane, one były od siebie zależne. I w innych przypadkach musieliśmy znowu korzystać ze znanych metod uzupełnienia danych, które są metodami heurystycznymi, dają pewnych wartości, ale trochę lepiej obrazują to, jak te dane mogą wyglądać.
No i przykładem może być na przykład metoda uzupełnienia danych oparta na regresji, czyli regresja to jest już coś, o czym mówiłem wcześniej. Oczywiście nie zawsze był sens uzupełnienia danych, bo jeżeli mówiliśmy o kompletności na poziomie 10%, no to nie ma sensu uzupełniać 90% danych. Tutaj możemy mówić o uzupełnieniu danych, jeżeli brakuje nam na przykład 10%. Po całym tym procesie musieliśmy niestety też zredukować całą ilość pacjentów, tam z 12 000 do mniej więcej 5, ze względu na to, że brakowało dużo danych i mi zależało na tym, żeby żeby móc korzystać z wielu różnych parametrów i ograniczać liczbę pacjentów, niż korzystać z większej bazy pacjentów, ale mieć mniej różnych parametrów. No i w tej finalnej bazie z około 150 parametrów też zmniejszyło się do 50, bo one były często współzależne, ale zmniejszyła się też liczba pacjentów. No i mamy teraz 50 danych, zróbmy model. No i co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli mamy bardzo dużo różnych parametrów, to metody w klasyfikacji działają co najwyżej średnio, bo jest coś, co jest często obserwowane, czyli to jest tak zwany wykres osypiska, gdzie wraz ze znaczącym wzrostem liczby parametrów te metody klasyfikacji są coraz słabsze. I to, co mówi teoria, to jest to, że te metody działają najlepiej, kiedy mamy kilka parametrów, 3, 4, 5, 6. Nie ma tutaj jednoznacznej recepty, ile tych danych powinno być. To wszystko bardzo mocno jest zależne z danymi, na których pracujemy. Więc jak podeszliśmy do problemu? W świecie pulmonologii, czyli nauki, która zajmuje się leczeniem operacyjnego wydechu sennego, znana jest metoda STOP-BANG, ta metoda jest kwestionariuszem, gdzie mamy 8 pytań. Pacjent wypełnia tą ankietę, za każde pytanie dostaje albo 1 punkt, albo 0. I im większa jest liczba punktów w kwestionariuszu, tym większe jest ryzyko występowania tej choroby. Więc mając te dane, sprawdziłem, jak skuteczna jest ta metoda. Następnie, korzystając z tych samych danych, które są dostępne w kwestionariuszu STOP-BANG, wykorzystałem metody klasyfikacji, żeby zobaczyć, czy może w ten sposób już trochę to polepszymy. A to badanie jest o tyle wartościowe, że ten kwestionariusz STOP-BANG jest czymś, co jest powszechnie wykorzystywanym i tych danych w każdych ośrodkach jest bardzo dużo. No i ostatnim elementem było to, żeby z ogólnych znanych metod selekcji cech wybrać te, które mogą być najbardziej przydatne, żeby zastanowić się, czy wybierając 3-4 cechy możemy dostarczyć aplikację na przykład na smartwatche, gdzie pacjent może sobie taką aplikację zainstalować i o jednej nocy we własnym domu może mieć informację o tym, czy powinien iść na badanie, czy jest OK. No jaka była skuteczność w przypadku metody STOP-BANG? Jeżeli mówiliśmy o zwykłym kwestionariuszu, na podstawie danych, które mieliśmy, określiłem, że jest to dokładność na poziomie 61%, czyli na 60% dobrze, dobre wyniki dawał ten kwestionariusz. Wykorzystując dokładnie te same dane, korzystając z różnych klasyfikatorów, my już znacząco podnieśliśmy skuteczność działania tej metody. Więc to jest o tyle, jak już wspomniałem, pozytywne, że STOP-BANG to jest coś, co jest wykorzystywane powszechnie i tych danych jest dużo w różnych ośrodkach. Oprócz tego spróbowałem podejść do problemu ze smartwatchem, o którym już wspomniałem. Czyli chcieliśmy wybrać kilka cech. Ogólna zasada jest taka, że im mniej współliniowe, im mniej zależne te cechy od siebie są, tym model klasyfikacji może być lepszy. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, jak wybierałem te cechy, to korzystałem z gotowych, zdefiniowanych metod, które to po prostu za mnie wyliczały. No i co udało się osiągnąć? Na podstawie przeprowadzonych badań zauważyłem, że jeżeli będziemy mierzyli 3 parametry, czas wybudzeń, czas z desaturacją poniżej 90% i minimalny czas desaturacji, my możemy osiągnąć dokładność na poziomie 80%. Czy to jest dużo? No i tak i nie, bo w 20% się mylimy. Ale jeżeli mówimy o tym, że my możemy rozładowywać kolejki do ośrodków medycznych bardzo prostą aplikacją, de facto bardzo prostą aplikacją, to jest na pewno bardzo duży zysk.
No i co zrobiłem jako dodatkowe punkty w czasie tych prac? Tych danych było dużo. Mieliśmy też dane z wywiadów lekarskich. Mieliśmy m.in. informacje o tym, czy ktoś jest chory na cukrzycę. No i w ramach tych badań zastanawiam się nad tym, czy na podstawie danych polisonograficznych możemy zaznaczać też to, czy ktoś jest chory na cukrzycę. Wyniki były całkiem fajne, one były podobne do tych, jeżeli klasyfikowaliśmy bez Excel, więc około 80, może nawet 90%. Problem tutaj był taki, że wcześniej pracowaliśmy na bazie około 5000 pacjentów. W przypadku tego badania było już to około 100 ze względu na to, że tyle mieliśmy informacji o tym, czy pacjent jest chory na cukrzycę, czy nie. No i czy 100 to jest dużo? Jeżeli pomyślimy o tym w kontekście informatyki, to jest bardzo mały zbiór danych. Jeżeli myślimy o tym w kontekście medycznym, to jest już całkiem spora grupa, na której jakieś badania można prowadzić. No i inną metodą, którą też zbadałem w czasie swoich prac, to sprawdziłem, czy można inaczej wybierać cechy. Do tego wykorzystałem algorytm genetyczny, czyli ogólnie metodę, która rozwiązuje problemy NP trudne. No bo de facto do tego selekcja cech może się sprowadzić, jeżeli przyjmiemy, że ta zależność cech nie jest najważniejsza. No i te badania też przyniosły całkiem fajne rezultaty, bo mogliśmy z około 70 kilku procentową dokładnością szacować konkretny etap choroby, czyli jak bardzo ktoś jest chory, a nie tylko to, czy ktoś jest chory, czy nie. No i bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wprowadziłem Was troszkę w świat uczenia nadzorowanego. I czy są jakieś pytania? Czy Twoje rozwiązanie związane z tą polisonografią i diagnostyką tych zaburzeń sennych zostało potem wprowadzone, czy zostało gdzieś na uniwersytecie? Tymi wynikami badań podzieliłem się z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego i obecnie nie wiem, co się z tym dzieje. Mam nadzieję, że to gdzieś później ruszy, no ale nie jest mi obecnie znany stan tego. Brawo. Tak, bo jak miałeś to zestawienie tam procentowej skuteczności różnych metod, to tam było dużo różnych akronimów i chyba nie wszystkie z nich zostały rozwinięte podczas wcześniejszej prezentacji. Tak, to jeżeli chodzi o ten StopBank, to jest ten kwestionariusz, o którym mówiłem. KNN to jest metoda K najbliższych sąsiadów. Naiwny bias to jest metoda oparta o po prostu naiwnego biasu, tak się nazywa ta metoda. SVM to jest metoda wektorów nośnych, czyli to jest to, co pokazywałem, że wyznaczamy pewną hiperpłaszczyznę. Faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o MLP, to jest coś, czego nie rozwinąłem skrótu, ale to jest wielowarstwowy perceptron, czyli coś oparte o, powiedzmy, sieci neuronowe. No i drzewo decyzyjne to jest to, o czym też mówiłem. Jak dzieliłeś zbiory testowe, to czy jest taka kwestia, o co sam się też opieram, no że tak, mamy powiedzmy wszystkie próbki, jakie mamy. Jest zbiór powiedzmy treningowy, na którym stricte się uczy. Potem, no i właśnie, teraz jakby są dwa podejścia na poziom na 3 zbiory. Jeden to taki zbiór, to się nazywa walidacyjny, czyli taki, którym weryfikuje się w trakcie uczenia, żeby w czasie epok móc testować. Natomiast czy jeszcze miałeś, nie wiem, poziom, osobny taki zbiór, powiedzmy nieskażony testami, bo to jest jakby problem polega na tym, że każdy zbiór, jeżeli na przykład sobie przetestujesz na nim i zmodyfikujesz w odniesieniu się, na przykład stwierdzisz, że o, dopasuje jeszcze parametr, staje się niejako skażony, no bo de facto dopasowujesz algorytm do nowych danych. Czy u Ciebie ten zbiór testowy to był właśnie taki na sam koniec już testowany, czy gdzieś tam jeszcze z jakimś feedbackiem wracałeś potem do... Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o to, jak ewaluowałem metody, to korzystałem tylko z walidacji. Tak, no to jeżeli ktoś nie wie, na czym to polega, to generalnie polega na tym, że dzielimy sobie na przykład na 5 zbiorów i wykonujemy 5 ewaluacji, gdzie tą danymi testowymi w każdym tym kroku jest inny podzbiór. Może takie słowo danych, to jest przydatne, no bo jak sobie poradzić, dokładnie to, co mówiłeś, że 100, ja usiadłem 95, no i myślę,